wyrobiony spornik przedniej osi, to w zasadzie naprawdę dosyć długo trzeba było na tym jeździć, dosyć długo męczyć ten ciągnik. Zrobimy przednią oś, zmontujemy oś, no to jeszcze będziemy musieli rozkroić ciągnik, ponieważ uszkodzony jest silnik Power Boosta. Troszeczkę niestety w ten ciągnik trzeba będzie zainwestować, żeby on mógł normalnie wiosną wyjechać w pole i pracować. Koszt samych części to jest ponad 60 000 złotych. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek. Startuję pod Górnem. No i tutaj następny ciekawy przypadek. Ciągnik Massey Ferguson 6499 Dyna 6. No, w zasadzie udany model, jeżeli chodzi o Massey Fergusona. Przekład, silnik dobry, ogólnie dobry, bo natomiast tutaj no troszeczkę może już nie jest tak do końca, bo wycieki spod pokryw rozrządu, tu widzisz, pozdejmowane są, przykryte w tej chwili. Ciągnik trafił na warsztat, ponieważ no, podczas weryfikacji przez mechanika u klienta stwierdzono nadmierny luz na zawieszeniu przedniej osi. Tu jest wymontowany już spornik tej przedniej osi. No i widzimy tutaj, ile tutaj brakuje. To jest plus minus prawie że 2 cm, no tak średnicy. Wyrobiony spornik przedniej osi, to w zasadzie naprawdę dosyć długo trzeba było na tym jeździć, dosyć długo męczyć ten ciągnik, żeby do takiego stanu doprowadzić. No aż w końcu, że tak powiem, chyba się już nie dało jeździć, bo albo przynajmniej ta jazda była dosyć ryzykowna i dlatego w końcu klient zdecydował, że trzeba to zrobić. Także mamy do regeneracji wspornik, trzeba będzie nowy stworzeń. Tutaj ten drugi wspornik też jest niestety do zrobienia, bo też jest tutaj wyczaskane. Także tutaj zawieszenie przedniej osi, tu leży właśnie wspomniana oś. Z osi mamy jeszcze wyciek ze zwolnicy, teraz zostało myte, więc nie widać. Przyjechało z myjni, natomiast mamy też tutaj końcówki układu kierowniczego zdemontowane, gdzie tu będziemy widać. No, może mi się uda to jakoś pokazać, no ale ten luz jest dosyć duży tutaj. Nawet słychać jak puka, czyli końcówki układu kierowniczego. Wał napędowy przedniej osi i krzyżak. No, widać jak to dba, tak ma. Faktem tutaj nasmarować tego nie idzie, no ale kurczę, dosyć dawno nikt tam nie zaglądał, nie sprawdzał jak tam to wygląda, no bo dosyć tutaj mocno się roztrzaskało. Myślę, że tutaj no z tym właśnie zaglądaniem taką bieżącą, nie wiem ilu operatorów ten ciągnik ma. Powiedziałem, że to 6499 z roku 2012. No i to ma 10 lat ten ciągnik w zasadzie i przejechane ma ponad 11 000, więc no dosyć intensywnie użytkowany, no bo to wychodzi ponad 1000 godzin rocznie, 1000 z małym haczykiem. No dużo niedużo, tak, bo powiedzmy to jest taki przebieg jakby normalny, ale jednak ten ciągnik chyba zbyt rozpieszczany nie był. Tutaj widzimy co mechanik spuścił ze zbiornika układu pneumatycznego, więc tutaj tej wilgoci wody, tu akurat teraz już jeszcze trochę leci, resztówka to już jest w miarę czyste. No taka maź, czyli pomieszany olej z wodą, to było w tym zbiorniku układu pneumatycznego. W zasadzie powinno się tam dość regularnie, lepiej praktycznie codziennie upuścić troszeczkę tego kondensatu, wtedy też cały układ pneumatyczny tak nie cierpi, natomiast tutaj no chyba jednak zabrakło czasu, może pośpiech, trudno powiedzieć, no ale nie powinno być tak jak tutaj akurat w tym przypadku. Zawieszenie kabiny, tej poduszki trzeba będzie też wymienić, przewód hydrauliczny od podnośnika, widać, że to tutaj jest spękane te przewody, można powiedzieć tak kolokwialnie, mają dosyć, też trzeba jakby zrobić.
No i teraz jak zrobimy przednią oś, zmontujemy oś, no to jeszcze będziemy musieli rozkroić ciągnik, ponieważ uszkodzony jest czujnik Power Boosta. Tutaj widzimy to, co wypadło, że tak powiem, z ciągnika, no bo tam reszta leży w środku. Na pewno trzeba będzie go jeszcze rozpołowić. Być może, no, czy tam czujnik, to się okaże, pewnie jak się rozpołowi, to się okaże, że jeszcze jest tłumik drgania rozwalony. No i parę tutaj jeszcze innych rzeczy. Widać, że ciągnik już tutaj też miał naprawiany układ wtryskowy, bo pompa wysokiego ciśnienia tutaj jest, już nie jest oryginalna, jest zamontowana inna. Ja nie pamiętam, ale chyba to było z 2, bo 3 lata temu właśnie układ wtryskowy był naprawiany, wymieniany kompletny. Także no troszeczkę niestety w ten ciągnik trzeba będzie zainwestować, żeby on mógł normalnie wiosną wyjechać w pole i pracować. No a do wiosny to w zasadzie, bo czasu zostało bardzo mało, teraz robi się już troszeczkę nerwowo, no bo klienci już tutaj te ciągniki, które nam stoją na warsztacie, dzwonią, żeby jak najszybciej skończyć, no bo trzeba wyjeżdżać w pole, a kolejki troszeczkę niestety zrobiła, no ale wszystko w swoim czasie. Myślę, że tutaj ten ciągnik też mógł trafić na warsztat troszeczkę wcześniej, bo to nie są usterki, które powstały w ostatnim czasie, a pewnie od dłuższego czasu, a na pewno na jesień już było wiadomo, że ciągnik powinien być porządnie przejrzany i zweryfikowany i naprawiony. A jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba tydzień temu klient zadzwonił, żeby przyjechał mechanik przejrzeć ciągniki. Tych ciągników jest kilka w tym gospodarstwie, żeby przejrzeć ciągniki, zobaczyć, co je boli i tak tutaj na pewno palcy jednej ręki zabraknie, żeby policzyć ciągniki Massey'a w Fergusonie u tego klienta. No i teraz tak do ostatniej chwili, że powiem, troszeczkę czekane, a jak znam życie, to za chwileczkę będzie telefon, dlaczego tak długo trwa naprawa. A to jest jeden z 2, które przyjechały w ostatnim czasie do nas do warsztatu i to jest chyba ten w tym lepszym stanie, gdzie teoretycznie miało być mniej pracy, a jak się okaże, to pewnie też nie tak mało. No jak widać, ciągnik 6499, w zasadzie naprawa jego została zakończona, ciągnik poskładany. Można powiedzieć, naprawa zakończona na pewnym etapie, na którym klient chciał. To najbardziej pilne rzeczy, czyli tutaj luz na zawieszeniu przedniej osi, naprawa turbosprężarki, naprawa chłodnicy intercoolera, zmiana przewodów układu ssącego, naprawa układu klimatyzacji. Doszło wtedy jeszcze w trakcie tutaj już naprawy tłumik drgań skrętnych, tarcz plus czujnik boosta, zawieszenie kabiny i to rzeczy te, które te najbardziej pilne zostały porobione. Natomiast no, do naprawy tutaj jeszcze by było dużo rzeczy. Na ten moment tutaj no, już więcej nie będziemy naprawiać. Myślę, że też tutaj i koszty mają znaczenie, no ale też pewno i czas. Tutaj mamy, tu jest zbiornik, jest paliwa poklejone, jest wyciek jeszcze tutaj nieduży co prawda, ale jest z pokrywy rozrządu. To już mieliśmy tego nie wykonywać. Na pewno do naprawy byłby układ zawieszenia narzędzi TUS, bo tutaj luzy są dosyć duże. O. No to wszystko tutaj lata, no ale na to, że tak powiem, no klient stwierdził, że jeszcze trzeba trochę pojeździć, popracować i być może następną zimą ciągnik znowu będzie trzeba zabrać do warsztatu i pewne rzeczy porobić. Tutaj już nie wiem, czy to będzie dokładnie widać, tam jest poobrywane gwinty przy śrubach zabezpieczających stworzenie siły ciągu. No i tam taki narzędź bardzo popularny typu spawarka. No i jest tam przyspawane, w tej chwili to zabezpieczenie jest tutaj widać przyspawane, ponieważ no, nie dało się tutaj normalnie zabezpieczyć. No i no też można i tak od jakiegoś czasu to tam się da, że tak powiem, zrobić. Wyłączniki na błotnikach powymieniane. No ale mówię, tu jeszcze troszeczkę rzeczy by było do porobienia, a ciągnik 2012 roku
tam 11 000 z haczykiem przepracowane. No i niestety tutaj się nazbierało, no bo tu jest część części, to jest taka rzecz, rurka układu hydraulicznego, to gdzieś tu kiedyś było coś rozbierane i pewno ktoś troszeczkę krzywo załapał, no bo teraz tutaj na tym krótcu jest gwint uszkodzony i no nie szło już tego dokręcić, niestety musieliśmy ten element tutaj, o, tak przychodzi, no i te dwie rzeczy wymienić, ponieważ no w żaden sposób tutaj nie szło tego skutecznie uszczelnić, jak ciągnik chwilę troszkę popracował, to wycieki oleju. Tu jest tylko część części, bo część części została już przez klienta zabrana przy okazji, jak odbierał pierwszy ciągnik po naprawie. Mamy łożyska od tylnych zwolnic, bo jeszcze też zwolnice były z tyłu robione, zbiorniczek płynu, oleju z ociekaczy, akumulatory olejowo-gazowe od skrzyni biegów, tutaj piastę napędu, piastę wału napędu przedniej osi, no ale brakuje na przykład tutaj wspornika z takich grubszych rzeczy, zawieszenia przedniej osi i troszeczkę jeszcze innych rzeczy, no bo można tutaj być w ciężkim szoku, jeżeli by się popatrzyło na te części, co tutaj leżą i ktoś usłyszy, że koszt samych części to jest ponad 60 000 złotych. Naprawdę to jest niebagatelny koszt, ale to też wynika też troszeczkę tutaj z jakichś zużyć, ale być może troszeczkę jakiegoś zaniedbania. Tutaj o, na przykład taka ciekawostka, przewód układu chłodzenia, który idzie z chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego, przewód gumowy, który w tej chwili ma właściwości właściwie przewodu plastikowego albo metalowego, bo on nawet go dosyć ciężko tutaj wygiąć, jak widać. A co dopiero tutaj na przykład na opasce uszczelnić, żeby to nie ciekło, no i wtedy to niestety no jest takie ryzyko. On ten przewód, no, jak zaczęliśmy wymieniać zbiorniczek płynu, to niestety kurczę zaczął pękać i w kawałkach został powyciągany. Mamy też wymienione termostaty, bo to też był chyba problem z grzaniem. Chłodnica, zresztą tutaj leży chłodnica klimatyzacji. Niestety widać z tego powodu została wymieniona. Tutaj gwintu nie ma. No i jak to tutaj przykręcić przewód, żeby to było szczelne. Osuszacz układu klimatyzacji to jest część filtr, czyli raz na jakiś czas powinno się wymienić. Niektórzy kiedyś przeholują z wymianą takiego w sumie stosunkowo niedrogiego elementu, no ale jeżeli ten filtr się rozsypie i ten syf idzie do układu, no to wtedy niestety trzeba wymienić praktycznie cały układ klimatyzacji, także taki filterek praktycznie co 2 lata powinien być wymieniony, żeby mieć tutaj jakby pewność, że nic złego się nie zdarzy, chociaż też nie ma 100% gwarancji, bo kiedyś pamiętam były w którymś roku, już teraz nie pamiętam roku, ale była wadliwa seria tych filtrów i nawet w nowych ciągnikach te filterki się rozsypywały i ten granulat leciał w układ, no i nawet ciągnik nowy i trzeba było wymieniać praktycznie cały układ klimatyzacji, bo nie szło tego już skutecznie tam wyczyścić, usunąć tych zanieczyszczeń z układu. To też mu pokazywałem, co można by przeoczyć. Tutaj widać pęknięcie, przyświecę jeszcze latarką, będzie lepiej widać. Pęknięcie nieduże, ale jest takie, myślę, że coś tu będzie widać, zobaczymy. Troszeczkę inaczej, pod innym kątem. Kołnierz oberwany od kolana przy turbosprężarce. Co prawda o tyle szczęśliwy, że jest za turbosprężarką, a nie przed turbosprężarką, także ten nie zaciągnie nam brudnego powietrza, no ale gdzieś tu jakiś ubytek powietrza może być, no więc też zostało to tutaj wymienione. Poduszka zawieszenia kabiny przednia, to jest jedna z 2 powymieniane, tutaj dodatkowo też te elementy mocujące przy spornikach, tylna poduszka kabiny, że tutaj te zawieszenie kabiny też zostało naprawione, no ale niestety koszty poszły w górę, no i kurczę, jak wiemy tutaj od w zasadzie 2 tygodni cena części też troszeczkę skoczyła, albo bardzo skoczyła, no bo niektóre pozycje potrafiły podrożyć o 40% nawet w sieci AGCO. Niektóre nie podrożały, niektóre podrożały trochę mniej, ale średnio można przyjąć, że wzrost ceny części do ciągników Massey czy Fendt to jest średnio około 20%
od połowy marca jest niestety drożej, no i my już na to wpływu żadnego niestety nie mamy. Tymczasem serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Oczywiście, jeżeli komuś się film podobał, to poproszę o łapkę w górę i do usłyszenia